hello! Cytrynówka, o właśnie. Jeszcze raz to muszę zobaczyć. Trochę poobijane, ale wygląda fajnie. To z Los Angeles. O, mam tą Co koszulkę. przyniosłeś? Cześć, zaraz ci cześć. O, witam, cześć. Dostałeś od... Hej. Dał ci też zlot? Który zlot? Taką znaczkę? Czy zapomniał? A nie wiem. Chyba zapomniał. A może dał, a nie wiem którą. Dałeś mu, Krzysiu, ten zlot? A w samochodzie chyba ma. O, O. zobacz, Easy Rider. To jest bielawa, no. To jest bielawa. No, ale ładnie. A tu? Widzisz? O, ale super, no. No, General Rider, ekstra, no. prawdziwy jest. No, LA, Los Złe? Angeles, no. Dobrze, że wyrwałem od kumpeli, to wiesz? Ono przyszło mój Piękne, Krzysiek. piękne. Nie? I tak widziałem, z podobieństwo zobaczyłem No, troszeczkę. no. Taki Indian, no. Indian. Pięknie. Los Angeles Chopper, widzisz? Chopper. Aha, People, Legend, A, Rider. piękno. Ale Ty lubisz ale takie też- klimaty. Też śliczne. No, Indianin. piękne. To możesz jako naszywkę zrobić. Tak. A ty masz jakąś maszynę taką, żebyś mógł zrobić. Nie no, ja naszywki mam Indiana. Pięknie. Jak chcesz, to ci mogę przynieść, jakbyś na coś chciał sobie naszyć, to wiesz? naszyję sobie. No, to jest super. No, Nawet wiesz, bo chciałem to ci pokazać. można nawet na bluzę czy na coś, nie? Tak, kapitalna rzecz jest. Ty, klucze do Poznania. Tak, to jest jakieś dla ważnej osobistości. To czekaj, ja to gdzieś miałem dla ciebie, bo on dał, wiesz? Poczekaj. Tak, a widzisz, no. Dobra, ja to będę ci pilnował. Tanio, niedrogo okazja. Czekaj, mnie ktoś pytał, że mam się spytać w ciebie. Mario. Nie ma, jest. Co to? Od Jarka. Zlot jubileuszowy Jędrzejów Myślenica, tak? No, pojazdów zabytkowych. Rabka Zakopana. 2010, Pojazdy no. zabytkowe. Aha, To Tatrzański od tego, zlot. o tego. O, dzięki. Weź Ciekawe, go co weź to- go na zooma tego. No, Ty lubisz te klimaty. no. Ciekawy fan. Powiedzieli, Coś dzisiaj wycięte. przyszedł jeden i powiedział, proszę podziękować Marcinowi, bo zobaczyłem na filmie i przyszedłem kupić tą ceramiczkę. Ja mówię, no to Tak? to zaraz podziękuję i mam O, dla ciebie widzisz. futerał karlejowskich. Chcesz? O, widzisz, no. To jest to, że ktoś zobaczy coś, Tak, tak to bo nie wiesz, ma ale- okazji wyjść, ale albo ludzie- idzie i przeoczy. Ludzie leniwi są. Nie, leniwie w domu i nie wiedzą nawet o tej giełdzie niektórzy. No tak. Niektórzy w ogóle tu nawet nie Nie byli. wiedzą, ale się mnie pytają też jak tu dojechać, bo oni przyjechali na Świebocki tak. i tam same, wiesz. Masz okulary? Ma okulary, to taki jest. No to masz oryginalne. Proszę. Futerał na Faktycznie, okulary, no. jak będziesz. No ale okulary fajne jeszcze, pokażę. Nie, te to są okulary. jakieś fajas. No chcesz sprzedać? Te okulary chcesz kupić? Czekaj, ale to na jakiś taki wielki rozstaw, czekaj, zobaczcie. Bo to nie były oryginalne w tym. A, dobrze. Oka, to na tego. Dobrze? Dobrze? Czekaj, że zrobimy sobie zdjęcie. No, kurde. Ja pierdzielę. To są takie Ty, lenonki no trochę. dobre. No pasują ci, to dla ciebie jest futerał. Razem Dobra, a za okulary? nic nie płacisz. Okulary 200, futerał Reklamę gratis. zrobiłeś, reklamę zrobiłeś. No to dobrze, to... Należy ci się za reklamę. Ty, no fajne, podobają mi się. Tak, no bo w metalowym nie można jeździć, nie? W metalowym nie można jeździć. Ale tak wiesz. Teraz jak kurde, jak ten pilot z helikoptera, normalnie ten w Wietnamie. Co... Tylko, że no to nie jest Amerykanin, to jest, czekaj, jaki to Ale tutaj on była jest, jakaś... on jest prawie taki sam, francuski co pisze masz. Francja, Francja? 83, patrz. Ale on jest prawie identyczny. Dunis. No, Dunis z Francji. On jest prawie identyczny. Jak ci się podoba bardzo, to Dobra. tak coś jeszcze zbije. Wezmę go chyba. No.
Tylko idę na razie się przejść, bo miałem kupić jakieś rzeczy, wiesz, miałem jakieś te... zawiasy muszę kupić i taką tą, jak się zamyka, wiesz, Zasuwę taką. zasuwę, no. Idę poszukać, może coś uda się kupić. Może Rysiek ma. Rysiek, masz taką zasuwę, żeby zasunąć garaż? Albo zawiasy? Kiedyś miałeś takie rzeczy. No właśnie. Czekajcie. Witam, cześć, hej. Nie ma, już wszystko sprzedane, widzisz. Jest? Ale gotówka leży, patrz. Musisz się spytać, jak pani się czuje. Jak pani się czuje? Dobra. Halo, jak pani się czuje? Nie, wyłączyłem. Wyłączył. Aha, a co było? Jest, pani się odsyła. Tak? Wyłączył teraz. A facet patrzy, co ja od niego chcę, mówię na pani do niego. A tam na chwilę, halo, tak? Do jodu, dobrze wszystko. Kobieta, wiesz? Tu, ma. Ale gdzie? Aha, masz jakieś ten. o, Ma, tajny agentos. Sztuczna inteligencja to jest. Na Świebockim. Oni nie wiedzą nawet z kim tutaj, to są ukryci obcy. Obcy, się przemieniają. On tu taki siedzi na kobietach. Nie, Rychu? O, nieźle. Pięknie. Dobra, idę się przejść, bo tu kurczę nie wyjdę od was. Zapomniał co... No, cześć. Talerz widzę jeszcze jest. Talerz jest, bo czekamy na obiad, nie dowieźli nam. Tak, Rafał, No. z takiego talerza zjemy. Ładnie tak, nie? Jakby tak rozstawili zestawem. Fajny talerz. Idę, bo tam jest. Jest złomek. Po ile masz te Hot Wheelsy? Po 2 złote? Panie, to ja muszę coś kupić tu chyba. O. O, tego wezmę. Tego wezmę. O, piękny do kolekcji. Takie radyjka. W jakiej cenie takie radyjka? Aha, nie, mąż poszedł na zakupy, dokupić nowe. Nie, do toalet. Okej. Nie mówię, przypilnować towaru. Okej. A tutaj szpulowiec, 6 dych. Nagrywa, nie trzeszczy, odrestaurowany szał PRL-u. Super. Czy nie? No spytać, no. Jak jest na linii, to Może da radę. no. Jezus, O, lipa. o jest. W jakiej cenie ta radyjka? 20 zł. Po 2 dychy. Tanie jak barszcz. Dzięki. No. Jak ktoś zbiera takie radyjka, w ogóle różne starocie, to tutaj śmiało można wbić. Tu takie z cienkiej blachy, że się śrubokrętem O. A ile taka kasetka? Nie wiesz. Jest, i klucz nawet jest. nie dociskam, dlatego że zamknę się, będę musiał znowu otworzyć. No tak. No ładny stanie. No. Ładna jest. To szufladę, to, wie pan co to jest, ta szuflada? Troszkę większą potrzebuję. Pan jeszcze takie już. Bo ja już O, McQueen. Tylko różowe. Też są śliczne. Nówka. W jakiej cenie takie coś? Sylwia, ile to?
7 zł ten kilo. 7 zł. Tanie jak barsz. No. Niechże Tanie. pani dobrze noszą. Bardzo dziękuję. No, dziękujemy również. Ale kań. Kosztują 40 zł. Powiem wam, że chodzę, szukam tutaj jakichś takich rzeczy, które mnie interesują, ale na tą chwilę nic nie widzę. I przez to wam też nie pokazuję dużo. Że tu gdzieś jest jakiś kibel czy coś, nie? I sprawdza się po prostu. No to raczej nie, bo to jest, ja wiem, żeby muzykę puścić, nie? Mogę to włączyć? No nie włączyć, bo to jest do tego, żeby... To są jakieś oznaczenia myśliwego, czy co to jest? Fu. Mogą być myśliwego. Ja to nie wiem co to jest. Ale wydaje mi się, A że ile to- wystaw psów albo tresury psów. Aha. I ile coś takiego? Ja chcę 100 za wszystkie, jest ich chyba... Musisz to zobaczyć. Aha. Są złote, srebrne, brązowe, duże, małe. Tłumaczę, gdzieś tu jest ile. Można sprawdzić, no więcej ci nie mogę. Prawa sprawa. Ford Tresor, faktycznie. No, będę musiał przyjść z tą, ze świecą. Przepraszam. Przepraszam. W jakiej cenie takie coś? No. 4 zł sztuka, tak? To koło od Panoni są? Ile takie coś? 180. 180. A reszta Panoni? Nie ma? Nie ma. Półka została. No, tylko koła. Okej, dzięki. Jakby starszego to nie No to wiadomo, że nie. No właśnie. Poleciał. Taką torbę. Słuchajcie, jeszcze zrobiłem interes tutaj z Podlady, ktoś mi tam coś sprzedał, ale patrzę, że to jest kanisterek metalowy ładny. Słuchaj, nie widziałem, że masz taki ładny kanister. No w środku wygląda... Jeszcze paliwko jest. Ty, ile ten kanisterek cenisz? Ile cenisz takie cudo? 4 dychy, za 3,5 opierdala. To odmalowywałeś go, czy sam? Czy... No właśnie patrz, ale jeszcze paliwo jeszcze jest, nie? No, paliwo było. Fajny, kurczę, mam tych karnisterków, ale taki mały, metalowy. Dla ciebie to za 3 dychy opierdala. No 3 dychy. No to dobra, to biorę. Skusiłeś mnie. No widzisz. Wiesz jak mnie podejść. Co? Znaczy kupuję to, zrobiłem zakup kontrolowany. Czekaj. Dzień dobry pani, już działa czy nie? No, ja na nas czekasz. No, widzisz? To tutaj pozdrawiamy z placu Świebodzkiego
Upadłe stoisko z książkami pozdrawia. No, widzisz, to wszystko. No. O, dzięki. Mówią na pani, a pana Aha, pani. A pan, że... Czy ten pan i ta pani... Rozmawiasz teraz z tym panem, który fotografuje, nagrywa widzisz? nas. A, to żona jest na linii? Tak. Najwyższa Izba Kontroli. Aha, kontrola. Najwyższa Izba Kontroli. No, odmeldowujemy się, do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Dobre, dobre. To dzięki ci za kanisterek. Tu się takie rzeczy dzieją, że w ogóle... No ja wiem. Nie wiesz, kurwa, z komu i z kim. I co się I gdzie, nie? Pozdrawiam. A tam taka ręka. Cytrynówka. Dobra, to rób mi teraz dobrą cenę na ten kask i biorę hełm. Dam, Masz 8? dam. No. Tak będzie się ten, a ja tu zedrę sobie tą cytrynówkę. Ja nie mam tylko za bardzo nawet sprzedawać, dlatego mówiłem 120. Aha. Bo jest fajne, bo może gdzieś pojechać, coś wyświrować. Poleżeć. No. Czekaj. Synek, trzymaj. Tu jeszcze jakiś numer, patrz. Numer Gdzie? żołnierza jest. Tak. Rafał. 86 rocznik. Także oni mówili, że to gdzieś jakaś knajpa, wiesz? I on, skąd ty to masz? Bo zdjęcia robię No kolega. to zrzucę. Gdzieś na bo to- wybrzeżu, Gdańsk czy coś. Nie wiem, to No i oni cytrynówka sobie to nie wiem ponaklejali. ten, ale to odkleję i nakleję Easy Rider. Tylko. Tylko Easy Rider. No i dobra. No się obkupiłem. Kupiłeś te zawiasy? Nie, zawiasów nie kupiłem. Może do tego, muszę albo do Krzyśka, albo do Bogdana napisać. Może oni tak. Czy ty nie masz takich Mogą mieć. zawiasów? Nie, ja mam tylko takie okucia na drzwi, żeby drzwi otwierać i od ten, ale to już też kolega zamówił, wiesz? No czy okucia, no to właśnie takie- takie zawiasy, czy nie? Takie zawiasy z takimi metalowymi, tak, no ale on już zamówił, wiesz, muszę mu kurczę to zawieźć. Szkoda. No. To potrzebujesz na takie drzwi jakieś? No właśnie takie robię takie wrota do, wiesz... Made in Thailand, Matchbox, patrz, z Ja mam Tajlandii. tam gdzieś fajne matchboxy pochowane, pewnie tu. 30 zł. O, dobra Krzysiu, ja idę, bo jeszcze coś kupię i No dobrze, to będzie, no. Także miłego handlu, no. co złego to nie ja i pamiętaj, że masz mnie odwiedzić. I smacznego. Smacznego. Woda zeszła już? Zeszła woda. Byłem wczoraj na Grabiszynku, na samym końcu cmentarza, to wyobraź sobie tam w środku pozalewane groby były i wały porobili. Ludzie Tak? ratowali, te świeczki pływały, Cmentarzy wszystko porozwalane, ratowali? tak, krzyże. No właśnie, jak zaleje grób, to co? Pływały świeczki i po prostu jak na jeziorze te świeczki pływały, popłynęły gdzieś dalej, przeniosły się z grobów na inne. Aha. Takie przemieszczenie zrobiły. Była integracja. I powywracane krzyże były jeszcze, bo wiesz, podmokło. Aha, no. Robiłem zdjęcia, bo to wiesz, taka ciekawostka, no trzeba, pamiątka, prawda? No tak, Może teraz za 30 lat człowiek nie dożyje już takie powrocie, nie zobaczy czegoś takiego. no tak, może tak Wały, być. wały, wiesz, przeciwpowodziowe z piasku na cmentarzu między grobami. Każdy ratował swój grób. No, jeszcze leżą tam teraz, tak dalej No. są. No, także tyle. Dobra, trzymaj ten się karnister? Krzysiu. Wziąłem karnister, dostałem tam jakieś olejarki kupiłem, no, pani od tej pani. A tam To beczka zobaczysz- też fajna taka, nie? Tak, Co? na co to jest ta beczka z kranikiem? Nie wiem co to jest. To jest przenośna toaleta turystyczna. Krzychu, trzymaj No, na się. razie. O, tu jest Passat Krzycha. A ja uciekam, widzimy się zaraz u mnie w stodole w takim kładzie, ale się dzisiaj obkupiłem. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z targu Staroci, targu na torach. Uwielbiam ten targ, uwielbiam tam chodzić, jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I taki jeden odcinek dzisiaj szybki, bo to była ta niedziela, kiedy był Oldtimer Bazar, więc tam za długo nie mogłem sobie pochodzić. I co tam? No, jak oglądacie moje odcinki, to widzicie, że jest polonez, także teraz będą przy polonezie różne rzeczy się działy. Już zamówiłem w firmie Jato takie najazdy, bo będziemy go tam konserwować, będziemy go zabezpieczać. Kupiłem tam jakiś tutaj, ktoś z widzów mi podpowiedział, co tam kupić do zabezpieczenia progów, drzwi, jakieś zaprawki będą, no będzie fajnie, już się cieszę, że będzie takie dłubańsko, coś tam się przy takiej starej motoryzacji będzie działo. No i będę się starał jeździć tym polonezem, takie auto codzienne, gdzieś tu do sklepu, do Dino, do
dzieciaki odwieźć i też się cieszę właśnie, że ten Polonez to jest też taki wehikuł. I tak jak ja mam wspomnienia, że jeździłem maluchem z rodzicami, z dziadkami, no to myślę, że moje dzieciaczki też sobie zapamiętają, że ten Polonez gdzieś tam się przewijał, że mimo tych, wiadomo, że mamy nowe auto, ale gdzieś właśnie takim Polonezem, no jak byliśmy w Mrągowie w tym roku, zrobiliśmy kupę kilometrów Polonezem właśnie bez klimatyzacji i co w ogóle nie przeszkadzało, bez jakichś tam udogodnień, bez szyb otwieranych, ale bardzo się dzieciom podobało i była super przygoda, więc cieszę się, że się udało takiego zadbanego kupić. No i zapraszam też na ten odcinek z zakupu tam z oględzin, z jazdy do Lubawki, bo fajny w ogóle wyjazd z moją kochaną żoną Kamilą mieliśmy. Taką na randkę z Polonezem ją zabrałem, więc jak nie oglądaliście tego odcinka, to was serdecznie zapraszam na to. To było 2 dni temu. Wczoraj Toruń i tutaj Zbyszek Chorodniczy, który pomógł mi odpalić WLC, po prostu złota rączka i ręce, które leczą i chwila, moment i to odpaliło, także fajnie. Teraz takie odcinki wychodzą koło godziny, no ale tyle się dzieje, ja nie będę też tego rozbijał, wolę zrobić jakieś tam śródtytuły i kto ma ochotę, to będzie oglądał, kto nie ma ochoty, nie będzie oglądał. I tak, no, a tutaj działa nasza spółdzielnia pracy Daremny Trud. Są już wrota. O, jest tam Maciek, gdzieś się wynurzył. Mierzymy. Słuchaj, bo nasza spółdzielnia Maćku wymierzyła, ale nie wiem jak to się stało, bo ja wymierzyłem inaczej i ty wymierzyłeś inaczej. Znaczy tam centymetr różnicy, więc przemierzmy to jeszcze raz. Bo mój teściu. Czekaj, dajesz to na dół? Mój teściu zrobił właśnie takie ramki, bo tutaj będą okna. Chcę zamówić szybę taką zbrojoną. Pod wymiar i taka, o zobaczcie, taka ramka będzie i tutaj w tamte okna też to powsadzamy, ale musimy zmierzyć i zrobić tak, żeby było po pół centymetra z każdej strony zapasu, żeby gdzieś tam nie pękła ta szyba. Ale że mamy naszą genialną spółdzielnię, to wymiary lekko się, trójka z nas mierzyła i każdy miał inny wymiar. Więc. No i zobacz, ile tam ci wychodzi. 164,3 i to jest 164. Aha, bo ja dałem 163,5, a ty dałeś 163. No ale to dobra, bo ja może mierzyłem dlatego, że sam to mierzyłem. No, dobra. wysokość 163,5 i wysokość Czyli 162,5 powinniśmy w takim razie zamówić, tak? Jeszcze raz przemierzmy to. 164 i tam 3, Aha. czyli 163,3 powiedzmy. 163,3, dobra. Dobra, jednak się okazało, że Maciek dobrze, to ja źle wymierzyłem. Ale słuchajcie, chciałem pozdrowić też Bastka VL, bo Bastek napisał, że cześć, ja dużo oglądam, ale mało komentuję, więc się nie znamy. Ale może kiedyś będziemy mieli okazję się lepiej poznać. Nagrywaj i publikuj, jak działa spółdzielnia pracy Daremny Trud i nie przejmuj się jakimiś kilkoma komentarzami dziwnych ludzi, bo masz mega publikę fanów motocyklizmu. No i dzięki ci za ten komentarz, bo to naprawdę... Właśnie dużo jest osób takich, którzy oglądają, podoba się, a rzadko komentują, a to właśnie fajnie, nie? Daje takiego powera, że jednak... Fajnie, że kontakt jest. Że jest kontakt. Tu jeszcze ktoś Mieliśmy tutaj... zamknąć spółdzielnię, ale po takim komentarzu. Tak, no komentarze... Spółdzielnia musi działać dalej. Nogi musiał chyba robić, bo... Nie, no to pewnie robił, no ale wiesz, no fajnie to... Tutaj ważne, że drzwi widzisz, jak robił na bieżąco, no tak jak ja widziałeś tam ten polonez, w którym byliśmy. Albo ja oglądałem jeszcze sporo poloneziaków, o. Tutaj trzeba będzie napsikać, pozaprawiać to, żeby tego dalej nie jadło. Znaczy tu akurat to wiesz, zedrzeć to, nie? No. To jest na takim etapie, Zatrzymy że... to tak. Ale wiesz, tu jest fajnie, bo odkręcę, jak chcesz to odkręcasz drzwi, wszystko odkręcasz, co chcesz i wyciągasz. Car Security System, Maciek. Ale naprawdę nie wiem co to Default. jest, a widzę to już któryś raz. No to masz, widzisz, o. Tu widzisz, to nie były tanie rzeczy. Zamiast, ja w Maluchu miałem taką na kierownicę blokadę i tu wiesz, wsadzasz I blokujesz, a i blokujesz. kluczyk. No ja właśnie tak myślałem, że to jest do... Trzeba mieć kluczyk. No, Do czegoś te na kierownicę, jak ja kiedyś na Fiata, bo z wujkiem Krzyśkiem mieliśmy Fiata dużego, No. zielonego. To na kierownicę to później sąsiad przyszedł, Korczyński, ten po drugiej stronie od dziadka w Karszowie. No. Mówi, że już mają patent na te i to już nic nie daje, nie? No normalnie, to ja widziałem, Ty, że ale tutaj... zobaczcie, jak tutaj podsufitka jest. To trzyma to się nie ono? jest pęknięte, nie? Bo tu często jest ta pęknięta deska w polonezach. Nie no, w stanie jest bardzo dobrym. Antenę ściągnąć Tu trochę poobalać. albo przy antenie obrobić od razu.
Tylko teraz szkoda tego deszczu. Musimy tu halę postawić, jakąś wiatę walniemy tu na cały ten. I będziemy sobie... Nie no, Papierek ścierny. fajnie, no powiem ci, że Trochę kurde, pracy, ale tak wczoraj się zastanawiałem. No ale wiesz- Cenią, Polonezy też cenią. to jest wszystko stare wtedy. Palucha. Ty, no kiedyś wiadomo to kosztowało. O, tutaj widać też było ten, nie? No ale zrobione jest na bieżąco. Ty, No no to... jak miałem tam, nie wiem, z 15 lat. Czekajcie, bo przyszła paczka z wkrętmetu. Wkrętmet. Coś nas wkręca. O! Ale skarby. O, zobacz Grzesiu. I to możemy przyczepić do ściany, No, i na położyć tym belkę ostatnim- i dalej polecieć z tematem. Bez kombinacji, no. Bez kombinacji. I różne są. Różne różnice na różne przystroje. Mniejsze, większe, no. Wieszak belki wewnętrzny. O, czekaj, tu jeszcze. Matko, ile tego przysłania. O, tu coś ciężkiego. To są jakieś kątowniki chyba, no. O, Oj, to ile? to też do naszej szopki. No to Szopa wuja Toma. będzie dołączenia trochę, tak? Będzie potrzebne, no. No, Czyli my możemy, Super. jest pogoda, przygotowywać teren, panie. możemy przygotowywać teren, no. Bo podkopać już wiesz. I piasek sypać. Na pewno lepiej teraz niż jakbyś... Już będzie minus 10 i trzeba będzie wodę gorącą polewać z czajnika. Nie, będzie się strzelił. Odkręcamy tutaj. Odkręciłem w zasadzie już. Jak to się nazywa? Sygnał, żeby tutaj poprowadzić inaczej instalację. Tutaj nakrętką to są wszystko oryginalne nakręteczki, śrubeczki w patynie. I ta WL-ka jest bardzo fajna. O, podkładka to nawet taka zardzewiała, więc to wszystko zielone. Dobra, zielone tu. No tutaj mamy żółte i tu czarne. Dobra, i ten przewód, który tutaj był położony przez fachmajstra, był źle położony. Był źle położony, bo zobaczcie co tu się działo. O. To ma polecieć tędy. Tu i tędy. Tutaj jest to wycięcie. Teraz będzie... O! Idealnie. Idealnie pod to wchodzi teraz. A tak to było puszczone gdzieś dołem i ktoś na szybko to składał. No i dobra, tutaj są dwie śrubki. Teraz to ogarniemy. Ale się cieszę, że to udało mi się zrobić. O, i patrzcie, tu wchodzi i to już nie działa. Tak to zniszczona. Instalacja taka kosztuje, jakiś czas temu kosztowała, sprzedałem taką jedną za 2,5 tysiąca, bo miałem dwie? Nie, czekajcie, czy kupiłem? Czy miałem dwie, czy miałem... No jedna poszła do tamtego motocykla. Tutaj już kupiłem z taką instalacją, ale jedną kupiłem ze Stanów też taką instalację. Udało mi się tam kiedyś kupić już okazyjnie. Czekajcie, gdzie jest płaski śrubokręcik? Tu elegancko zrobione, już przykręcone. Przewód leci dobrze, to musimy naładować akumulator, bo się rozładował. Zobaczę tutaj w drugiej tej WLC, jak tu jest puszczone. To jest to samo? Tu jest chyba to samo zrobione. Czyli tylko tu idzie dołem. Tu
idzie dołem, ale już tędy, o. Nie, tu już jest chyba ok. To jest dobre. To całe szczęście. Nie, no tu otwarte mówię. No. Zamówiłem, słuchajcie, nowy akumulator. Drugi kolejny, bo taka spółdzielnia pracy, daremny trud, jak widać, specjalizuje się w różnych zamówieniach. Tutaj co? Tu się ładuje. Tu się ładuje. Ja jadę zaraz polonezem po gaz do takiego automatu do gazowania wody z kranu. To muszę zrobić. I co tam jeszcze? A, bo teraz już zapomniałem dawno, co było na tym odcinku, a ja tam kupiłem hełm. Kupiłem hełm i dostałem takie okularki od Krzysia. No, hełm fajny. Lubię jakieś takie różne. Pościągałem te naklejki. Więc sobie tu leży. I coś tam jeszcze? Nie pamiętam, co tam jeszcze kupiłem, bo to już minęło. Ja się staram właśnie pokazywać to na live'ach, czy tam na jakichś innych rzeczach. Aha, bo tam jeszcze dostałem propozycję nie do odrzucenia spod lady zakupu jeszcze czegoś takiego. Tam jeszcze oliwiarki i... O, to wam też pokazałem, tą pastę. Pasta do konserwacji karoserii samochodowych. Nówka z epoki, więc też dziś właśnie na półeczkę. Takie fanty gdzieś idą i tutaj będziemy robić te półeczki. Czy Maciek będzie robił i będziemy wystawiać różne fanty, bo tu też znalazłem na przykład od HDC Wrocław na moją 30. Takie coś kiedyś dostałem. Dawno temu. Siadamy do Poltka. Słuchajcie, okularki znalazłem od Krzysia. I zaraz zobaczymy, jak tutaj Polonez dzisiaj nas odpali. Pięknie. Pięknie, proszę Państwa. O, jadę wymienić tego Soda Stream. Gdzieś tutaj koło mnie jest wymiana. Zobaczymy, jak się jedzie. Zapraszam do Poloneza. O i co? I chyba będziemy kończyć powoli. Już ten odcinek znowu, teraz jakieś takie odcinki same przydługaśne wychodzą. Nie wiem, napiszcie, czy to dobrze, czy źle. Czy wolicie krótkie, czy długie? O, ale elegancko ten Poldek jeździ. Ach, i zgasł. Ale to przez to, że jeszcze tu nie mam sprzęgła wyczutego, bo na co dzień jeżdżę automatem. A tutaj znowu waj. No, powiem wam, że elegancko Poldek zasuwa. Dostanie teraz nowe życie, bo ja będę z nim tutaj sobie śmigał po Wrocławiu, a przynajmniej tutaj gdzieś koło komina. Objeździmy go trochę, jak tam do tego rajdu Koguta. Może jakiś przegląd, może jakieś oleje pozmieniam. Tych zaprawek trochę. Jakieś tutaj będą zabawy, może live'y wejdą, jak coś tutaj będziemy robić. Radyjko sprawdzałem, że radyjko działa. No, powiem wam, że super Polonezem pojeździć sobie, taka miła odmiana takim sprzętem. Całkiem fajnie. Zrobiłem 119 km i delikatnie dopiero tutaj kreska się jakby ruszyła. Może też pojadę na targ na torach, któregoś dnia właśnie Polonezem tam zajadę. Mam nadzieję, że tam mi zawieszenie nie odpadnie po tych dziurach, albo gdzieś dalej zaparkuję, no bo muszę tutaj Poloneza, czy tam jak ktoś napisał o Leopolda, dbać. DUFSO. Wróciłem, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Teraz jeszcze tutaj wróciłem. Co miałem? Jeszcze miałem zamontować też nie wiadomo kiedy. Muszę tu przeciąć i gdzieś dać te... Czekajcie, w tą stronę chyba. Grzesiu, w którą tu się stronę daje? W tą chyba. Jest tutaj gdzieś jakaś strzałka? A nie, tu jest strzałka, w tą. Dobra. Teraz to przetniemy i tu wrzucimy. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy mieli hymn naszej organizacji. Czekaj, włączymy. Pierwszy się zrobiło. Co zrobiłeś? No, przywaliłem sobie w palce. Słuchaj tego. Hymn Spółdzielni Pracy.
Uwaga. Teraz wersja country. To możemy sobie potańczyć od razu, nie? Czekaj, tylko czemu nie mogę od początku dać? Jeszcze raz muszę wam to pokazać, albo to jeszcze zobaczymy, to. Uwaga. Dobra, będziemy słuchać, ja tutaj będę sobie... Dajcie na łyka etyliny! To co teraz? Nie, no dobra. Zaraz zrobimy ten promocję. Aha, w ogóle jeszcze dzisiaj będzie gość tutaj z Wkrętmetu nam pokazać co mamy zrobić, jak tamtą wiatę ogarnąć. Słyszałeś, Łysy? I paczka przyszła z Jato z tym. Jak to się nazywa? Na wejściu, piaskarka. Także piaskarkę zaraz też odpalimy i zobaczymy, jak to działa. A teraz jeszcze czekajcie. Jeszcze raz. Które to było? To. Nie, sorry. O. To też fajna nuta. Ale fajnie, Rusek odpalił od kopa. A, tutaj się naładował już chyba akumulator. Nie wiem, coś tu tak pokazuje. Powinno być. Powinno już być. Odłączymy sobie. O. Hop. A tam wcześniej mówiłem, że akumulator zamówiłem do Sportstera. Do Sportstera, a tutaj czeka paczka, o. Tutaj czeka paczka od Jato, zaraz to otworzymy sobie. Tu mamy sprężarkę, mamy tutaj też piaskarkę
i będziemy mogli piaskować, słuchajcie. Tutaj firma Jato nas rozpieszcza. No jeszcze też tam mówiłem, że te najazdy też Adam ma podesłać, także super. Z tego się mega cieszę, z takiej współpracy. Tak to można współpracować, że tak powiem, nie? I to nie jest płatna jakby współpraca, bo ja nie dostaję żadnej kasy, ale dostaję właśnie różne tutaj fajne zabawki, które możemy się bawić tu w naszej spółdzielni. Wczoraj w ogóle mieliśmy piękną zorzę tutaj. Kamila zrobiła zdjęcie, wam gdzieś tutaj wkleję, jak to wyglądało. O! Ale czad. To jest piaskarka. Tutaj mamy do odkręcania śrub też ten indukcyjny. Tutaj jakiś do czyszczenia gwintów jest zestaw, jakaś nowość jest w ogóle. To jestem ciekawy jak to działa i co to jest. To wiem jak to działa i wiem, że to dobrze działa, to będziemy mogli przetestować też znowu może u teścia, albo tutaj jakieś śruby, bo to jest naprawdę przydatne. No i mamy kompresor 100-litrowy, 360 litrów na minutę i chcę sprawdzić, czy właśnie to da radę z tą spiaskarką, bo według zaleceń powinno być chyba tam 430 litrów na minutę, no ale na przykład w ofercie Jato nie ma już takiej dużej. To jest chyba największa piaskarka, najmocniejsza, a patrzyłem, ja miałem taką jakąś z Lidla Parkside'u, niby duża, niby fajna, ale miała tylko 100 litrów na minutę, więc no, troszeczkę słabo, jak kiedyś próbowaliśmy nią coś piaskować, a tutaj przy tych 360 no jestem ciekawy, bo i pewnie coś z Poloneza będziemy dziubać i będziemy coś dziubać z różnych innych fantów. Łysy jesteś? Chodź zobacz, co tu przyszło do naszej spółdzielni. I mamy do czyszczenia gwintów, bo to jest jakaś nowość. Nie wiem jak to czyści, o co chodzi. Do czyszczenia gwintów? No. I znowu jest ta nagrzewnica indukcyjna. O, to dobrze, bo ja śruby będę teraz odkręcał. Zestaw do czyszczenia śrub i szpilek. Do czyszczenia Nie wiem, to śrub. do narzędzi udarowych. To jest do narzędzi udarowych. No ale to dobra, no to udarowe, no mamy, tu będzie udar chyba z tego. Może ją gdzieś... Ty, w ogóle by było fajnie, żeby wstawić taki gdzieś na zewnątrz i tylko rurka z tym. Tak, też mi się wydaje, że to tak Albo gdzieś z tamtej strony. Albo tu, o! Na nowym... No tu zrobić, Tam gdzie kompostownik. a węże pociągnąć tylko, I węże, no. I odpalamy. I nawet żeby było do gniazdka i tylko, wiesz, włączamy prąd i wtedy pyk i działa. nie? Się napompuje i będzie No. ją po prostu włączać na... Dobra, to przenieśmy to może, nie wiem, czy tam pod wiatę? Tam to otworzymy? No, może tak. Chyba tak, nie? Ją? We trzech! No we słuchaj, jeszcze by się przydał piąty. Donoszę. Ciągnąć można po... Tylko uwaga, bo tu mamy wkręt metów dużo. Wiem, ale Trzeba akurat... też je poukładać. Ty, a tu jest deska. O, to deskę zabieramy. Deska się przyda, no. Można namalować coś na... O, ty, to ten jest wielki. Jaki ogromny! No. Ty to Zobacz, Grzegorz. 2 cylindry ma. Zobacz, jak nasza spółdzielnia teraz będzie działała. Musimy sobie coś dopisać do tych. Nasze umiejętności tutaj teraz i możliwości wzrosną i będziemy mogli malować ten. Jak żeśmy tym słabym kompresorem malowali, to tym już... O, dzięki Ci, Jato, za te dary, które nam zesłałeś, za nasze dobre serca i uczynki. Jaki ogromny! Tu jest co prawda coś... O. Co, dostało mu się? No, ale to patrz, bo było oryginalnie tak chyba. O, ciekawostka. Trzeba będzie to naprawić. A, bo to On jest w się ogóle... wbił chyba do środka. Wbił się, o kurde, no. Czekaj, już spróbujemy. Naprawimy to może, nie? Czekaj, ja zrobię tylko zdjęcia, wyślę Adamowi z ciekawości, jak to... Żeby wiedział, że takie się rzeczy Zadziały. przytrafiają. O. Hops.
Co, weź ten, daj mi drewienko. Nie, drewienko mi daj. I młotek. Młotkiem puknąć? O, uwaga! Gregor założył, Łysy założył okulary, to znaczy, że się coś... Wiedzy, że coś będzie się działo na warsztacie! Ale jak jest grafik, panie Faustyna. Ale tutaj jest... Aha, bo to podkręcałeś. Tak, to tylko trzeba upnąć, bo po prostu się O! Idzie, patrz. Wiesz od góry. Daj mu, no. O! Daj mu miodu! Z drugiej. Druga. Daj mu. A, bo ty widzisz, tu jest śrubka. Nie da się jeszcze... O, czekaj. Zaraz się... Bo ona aż się... Jeszcze troszeczkę się wykręci może. No sypie się, no bo to... Może będzie szła? Chyba nie. A może? Nie, trzymaj ją jeszcze. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Ale tu już fajnie, bo już tu teraz będą się kręciły chyba te. Jak nie połamało wirnika, to... Nie, to troszkę się wciął w tą klatkę. No, o, tu. Dobra. O, no i dobra, i zaraz zobaczymy. Szybka naprawa. Widzisz, pierwszy udana dzisiaj naprawa naszego takiego pięknego, piątkowego. Nie, to jeszcze nie ma południa. Która jest godzina? 16. Dzielnia działa, aż się dymi. No, nie, no jest chyba okej. To tylko to trzeba podprostować, popukać, nie? Tak. No to pokaż. Kto puka, nie błądzi. Idź, masz młotek. No, a tu chyba całe to wszystko doszło. Ty, ale tu będzie zabawy, patrz. Wsadzasz sobie ręce i się bawisz. No. Cześć. To jest mega. Tylko czekaj, to odwrotnie. Odwrotnie. To jest chyba dół, nie? Nie, to jest góra, to jest przód. Tu się otwiera. A, bo tam to jest odwrotnie, jest po prostu Tak, ustawione. To wtedy patrzysz co piaskujesz. To spore, bo to jest największy rozmiar wziąłem, taką na nóżkach. I ją sobie gdzieś postawimy. To wiesz co najlepsze? Co? Że to nie trzeba wychodzić na dwór z tym. No tak, bo to się wszystko... To jest w ogóle raj. Bo my tu kiedyś żeśmy piaskowali, pamiętasz? Tamto pomieszczenie i to było tak, że łuna. A, i tu mam jak to jeszcze, Getrzak, Piotrek tym. Odbijał tutaj tynk stary, nie? Aha, tynki, no. No. Czekaj, wyciągamy to, czy na razie nie? Tak. Nie, damy radę chyba. Chociaż... Ale ja tu nie mam... Nie masz dziury? Nie. Czekaj, a. To wyciągnij te zobacz. Idę do sieci. Dobra. Nasza trójka Drombo. Dobra. Następna część to będzie dół. Aha, tutaj... Dół, bo ma syp. Aha, to czekaj, a do czego te nóżki? Bo tu są nóżki, gdzieś trzeba to będzie... Zobacz, tu są... A nie, tam są, widzę, że dwie dziurki. A, no to znają, że Dwie cię to dziurki idzie i do później tego, coś tu... a nóżki tam. Instrukcja pewnie jest tutaj. Ty, i mamy gdzieś nawet ten piasek do, nie? Jeszcze został nam do piaskowania. Wywiozłeś. To nie piasek, tylko... Nie, jest. Chyba w szopie jest, no. A, widzisz, bo tam jest dno, czyli to dno się wtedy przykręca i... Tak, tu już są otworki, elegancko. Czyli najpierw to do kupy, a potem nóżki do tego. O, fajnie, a tu jeszcze później grilla można z tego zrobić. Fajne, że fajne kolory są takie czerwono-białe, nie? A. Patrz, aha, to są wymienne, że tam później te folie, że jak się pewnie za piaskiem zawali, to można żeby szyby nie brudziło. Jest pistolet z dyszami, wszystko tu jest. Tu jest zasilacz jakiś. Tu jest coś takiego. Tu jest coś takiego. O. Dysze do piaskowania, ale super. Tylko jeszcze przewód, ale mamy gdzieś te węże, nie? Żeby podłączyć. Gdzieś są. Jest instrukcja. Gwarancja. Piaskarka gabinetowa. Kabinowa. Ale do gabinetu też jak znalazł. Zobaczymy jak to. O, są obrazki, to już jesteśmy w domu. Aha, uzupełnić, dobra. Uzupełnić. Co Trzeba uzupełnić? przeczytać ten. Olej? Instrukcję, tak. I zatyczką olejową, ale gdzie tu jest zatyczka? Nie widzę. Coś było jeszcze? Ty, no były tu gdzieś, to są gdzieś instrukcje, ale... Instrukcję za namiocie. A, tu jest, no.
Najpierw instrukcja, a później do prądu. Albo odwrotnie, najpierw do prądu. Instrukcja, jest wszystko krok po kroku opisane i pierwsze trzeba nóżki. Nóżki przy tym strzyżeniu, zabezpieczenie przed rozpoczęciem pracy. No i dobra, i zobaczymy gdzieś tam, gdzieś ten piasek pewnie jest zbiornik. No jest syf, Tak, doczekaliśmy się ten łysy, przełożymy to gdzieś? Tu jest chyba jakiś... Tu są otwory. No na razie tak ustawimy. A gdzie idziemy? Tu chyba na razie. A gdzie? Aha. Już. O, mamy kolegę z firmy Wkrętmet, Klimac. Zaraz zobaczymy, co nam tu doradzi w sferze zadaszeń i budowy różnych rzeczy. Co my tu mamy? No tu mam te wkręty przyszły jakiś czas temu. No. Piękne gniazdko. Nie wiem, gdzie oko zawiesić. No. A tutaj mamy jeszcze dalszy ten. I tu jak ten twój kolega nas oglądał gdzieś, to stawialiśmy ton, ale zdążyliśmy to zrobić, ale mamy, chcemy tam jedną wiatę i myślałem z drugiej strony, żeby zadaszyć może tamtą część, wiesz? Okej. A te wszystkie, gdzie są te wszystkie, co wczoraj przyszły, te do montażu? Schowane, aha, no to dobra. Teraz nam tu przyszły jeszcze jakieś różne zabawki z Yato. Przyszło, tam mamy, zaraz ci pokażę, bo mamy coś takiego, bo to jest przyczepić do jakby istniejącej już, nie wiem, czy to też właśnie do... Czy tak, no to mamy dwa rodzaje wieszaków belki, tak? Mhm. Ukryty, taki, który montujemy wstępnie. Aha, No i to też jest wieszak belki, natomiast jest z mocowaniem zewnętrznym, tak? No możemy sobie okej. tutaj... A są też takie pod kątem, jak chcemy zrobić gdzieś, wiesz, mocowanie, czy nie? Czy to już do ściany? To raczej lecimy już wtedy na kątownikach, Aha, nie na wieszakach okej. belki. Nie, tutaj jeżeli chodzi o wieszak Czyli to na belki, proste po tak. prostu przedłużamy na przykład sobie... Natomiast jeżeli belka nam się oprze w ten sposób, Mhm. to dalej gdzieś to działa, wiadomo, Aha. nie aż tak, jak No, przy pełnym podparciu no. przy kącie prostym. Ale tak, zależy jaki chcemy mieć efekt. To na pewno będzie wygodniejsze w montażu, Mhm. bo tak naprawdę możemy sobie to wstępnie przykręcić do belki i jeżeli chodzi o jakieś poziomowanie, odmierzanie, to jeszcze z tą belką dopiero przykręcimy. A tu mamy montaż wstępny z tego względu, że jak założymy belkę, Aha, to już to jest... już nie ma dojścia, Tak, nie? to już, więc tutaj jakby musimy wypoziomować, wymierzyć doskonale już na etapie montażu samego wieszaka, nie? Nie mamy tych skrzydełek, które nam wystają, więc no tutaj na pewno kwestia estetyczna jest, tak, no jest, tak. jest lepsza. Tu na pewno wygodniej się z tym pracuje. No. Okay. Byłoby z korzyścią dla konstrukcji, żeby oprzeć tą murłatę na tym słupie, który jest. Wtedy nie masz konieczności dokładania kolejnego słupa. I oczywiście wieszak, czy też ten kątownik, który tutaj jest, to jest jak najbardziej poprawne. Natomiast wysłaliśmy Ci bardzo fajne wkręty, bo te, które masz To zaraz w tej może chwili... mi opowiesz o tych wkrętach Okej. właśnie, nie? Jak pójdziemy tam... Którą tam macie dobrze by było, a jest na to miejsce, oprzeć tą kolejną murłatę, czyli tą belkę, która idzie pod krokwie, w tym słupie, który jest, a jest miejsce. Trzeba by było wyciąć Tak, tam. żeby ją wrzucić też na Bo tam mam taką szopkę, którą chcę wieszak czy kątownik. przerobić, po prostu rozbudować, tak żeby miało polone miejsce. To jest A druga sprawa, że tu od przodu też takie naprawdę zadaszenie. dużo z korzyścią dla konstrukcji to jest nieporównywanie, bo ona już wtedy wisi na... Tak, już będzie, no, a my myśleliśmy najpierw, żeby składać słup czy Pytanie, coś. jak daleko też chcecie dać najbliższy słup. Bo jeżeli ten słup będzie w odległości metra czy półtorej, Nie, dalej, bo tam auto musi wjechać, Nie. no. no to położyć na tym słupie. Zdecydowanie. No i I tu... bardziej, że przekroje macie słuszne. No tam i ta murłata jest solidna, więc ta też będzie, podejrzewam, tej samych wymiarów. Krokwie są solidne, to waży. Niech to się oprze na tym słupie, który jest, a jest na to miejsce... Cześć.
wyciąć kawałek tej belki. Dosłownie Tak, akuratnie, wtedy będzie stanie i dodamy kątownik, wiesz, u góry jeszcze damy jakąś tam coś, płaskowniki. A powiedz mi to, bo to są do... To są gwoździe cisielskie, najczęściej używane właśnie do tego, Aha, do mocowania. Słuchaj łysy tu, żebyśmy wiedzieli. Natomiast dostaliście gwoździe cisielskie, ale widziałem też w tym zestawieniu coś, co w pierwszej kolejności wam chcę polecić. Do mocowania wszystkich okuć. Czy to będą kątowniki, czy to będą blachy płaskie, czy to będą właśnie wieszaki belki. Wkręt dedykowany do łączników cisielskich z potężną zaletą, a nawet dwoma. Przede wszystkim podbicie pod łbem, widzicie tą pogrubioną część tutaj. No. To kilkukrotnie wzmacnia tego wkręta w porównaniu do zwykłego stożkowego wkręta. On jest tutaj bardzo gruby, zapewnia bardzo wysoką nośność dzięki temu. A druga rzecz to, że on jest płaski pod łbem. Często w połączeniach z metalem wkręty stożkowe, no niestety, jeżeli je przekręcimy, jeżeli nie będziemy używali sprzęgła, to jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że dokręcając tego wkręta, zerwiemy ten łepek, bo to uderza metal w metal. A bo Jeżeli tak, te nam siły pamiętasz będą- ile nam pozrywało przecież, nie? Siły są duże. I teraz jeżeli mamy płasko pod łbem, jest tutaj grubo, no nie ma szans tego zerwać. To myślę, że żadna zakrętarka tego wkręta nie zerwie. A przy wkrętach stożkowych tego typu on tu będzie za gruby. Nie przełożymy go przez ten otwór. No ale następuje to uderzenie tej części stożkowej w płaską część metalową i te łebki mogą strzelać. To jest jakby... Jeżeli będzie za duża siła, jak sobie ustawimy odpowiednio sprzęgło na wkrętarce czy zakrętarce, to tego efektu unikniemy. Ale tu się po prostu tym nie martwimy. I A widzisz, to tego nie wiedziałem. tak no. naprawdę, krótko mówiąc, wkręcając 4 takie wkręty, osiągamy nośność 8, tam widziałem, macie powkręcane na wkręty fosfatowane, czarne, niehartowane. No to już tutaj w ogóle mamy taki przelicznik, że 2 takie wkręcicie, to się równa 8 tamtym, nie? Tak szybko mówiąc. Także wkręt bardzo fajny, wprowadziliśmy go 2 lata temu do oferty, dedykowany tym połączeniom, tak naprawdę tylko do wszystkich okuć, do wszystkich blach, złączy ciesielskich. Fajną instrukcję żeście wysłali, bo ja właśnie z tego wywnioskowałem, że... Którą konstrukcję? Tutaj na Instrukcję. deseczce. Aha, to! Przykłady, tak. Tak, przykłady Widziałem zastosowań. właśnie, że no jest jakiś cel, to musi być, nie? Widzisz, faktycznie, no. I tak naprawdę to poniekąd zastąpiło w ręku tego gwoździa. No, to rozwiązanie, które było stosowane przez lata. Ale to dalej też ma porządne swoje- gwoździe, no. Tak, gwoździe karbowane, te karby nam tutaj jakby przeciwdziałają ewentualnemu wysuwaniu gwoździa, to co się może dziać w przypadku gwoździ gładkich. Tutaj dzięki tym karbom tego nie mamy. No, my w tej chwili proponujemy wkręta, tak? Natomiast są dalej zwolennicy, że tak powiem, montażu uderzeniowego. Tak, Jak najbardziej. lubią se młotkiem przypierdzielić. Jak komuś lepiej młotkiem niż wkrętarką, to gwoździe dalej. A te, powiedz mi? Tak, tutaj jak najbardziej też możemy do tego używać. Do tych większych otworów. No wkręt tu już jest średnicy 8, nie 5, tak jak w przypadku tamtych drobniejszych. Takich otworów w tych większych okuciach zwykle mamy dużo mniej niż tych małych, ale jak najbardziej warto je wykorzystać. Kiedyś bardziej może śruba zamkowa, dzisiaj już wkręt cisielski. Dodatkowo dostaliście je w bardzo fajnej powłoce, to jest powłoka przenazwana Deltą, specjalny ocynk, dużo lepsza ochrona antykorozyjna, szczególnie polecana w miejscach, gdzie mamy tak naprawdę otwartą tą architekturę. Bo przy zadaszeniu oczywiście jakaś wilgoć panuje, ale jeżeli mamy architekturę otwartą typu pergole, jak najbardziej ta powłoka, no tu mamy praktycznie dwukrotność żywotności względem korozji w porównaniu do zwykłego ocynku, nie? Wiesz, no, tutaj nawet jakiś imbus jest, no, ale to nam niepotrzebne taki. O którym wkręcie mówisz? Tutaj, nie? Z imbusem. To jest łeb walcowy. To jest łeb walcowy, który
Dlaczego? Dlatego, że jest mały i dlatego, że nam się ładnie chowa. Aha. Tutaj na tym obrazku mamy pokazane akurat łączenie na skos, 2 belek. Tu też mamy słup i murłatę, która nam dochodzi w tym wypadku, czy belkę po prostu, która nam dochodzi nie na, a do. I w ten sposób możemy wykonać łączenie, wsuwając ten łepek w drewno. Mamy tak naprawdę pokrycie niewidoczne i teraz chcesz tu położyć krokwię, nie ma problemu, bo nic jest gładko, tak? W przypadku tego wkręta, w zależności też od drewna, bardzo ważna rzecz, jesteśmy w stanie wciągnąć ten łepek w drewno, tak, żeby on nam się zlicował. Przy odpowiednim narzędziu jak najbardziej. Natomiast tutaj mamy typowo łepek, który ma się schować, który ma nam nie wystawać, który ma zostawić gładką powierzchnię, nie? Wiercili pod niego, żeby go wpuszczać. No. Pod te wkręty? Tak, No ale to już dodatkowa robota i czas, wiadomo, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Natomiast porządną zakrętarką on się Dałoby radę. On się nadnie. No i co? A ten do czego mamy też do... Tu już tak naprawdę do drobniejszych montaży, czyli można go też użyć do akcesoryjnie, do Bo złączy jeszcze kisielskich. potrzebowaliśmy krótsze chyba, nie? Właśnie jakieś takie, żeby Tak, deski... Do nie desek, wiem, czy... tak, jak najbardziej. No i łepek stożkowy ze specjalnymi wypustkami pod łbem. Widzimy to? Widzimy. To powoduje, że ten wkręt przy dokręcaniu do deski, on ją nam ładnie sfrezowuje. Nie mamy tego efektu, że deska pęka, że jakieś włókna się odrywają. Aha. To niesamowite. To jest przy zwykłym, gładkim wkręcie na pewno dużo bardziej zauważalne. Tutaj ten efekt jest ograniczony. Ładnie mamy ładną deskę w momencie, gdzie dokręcamy wkręta, to drewno jest sfrezowywane i gładko, ładnie to wygląda Super. po montażu. Rozmiarówka ogromna jest tych wkrętów, oczywiście wszystko w Tutaj zależności też od... faktycznie, ja na to nie zwróciłem uwagi, że Tak, coś wszystkie takiego te wkręty są zaopatrzone w te wypustki, które nam nacinają deskę. I wszystkie te wkręty mają jeszcze coś fajnego. Ten frezik to jest frez rozwiercający. On służy do tego, żeby ułatwić wkręcanie przy dużo mniejszych oporach. O co chodzi? Chodzi o to, że część gładka wkręta powyżej gwinteł jest troszeczkę grubsza niż część gładka na gwincie. Teraz wkręcając, to czuć na wkrętarce, szczególnie jak sobie ustawimy sprzęgło, możemy sobie potestować. Do momentu, kiedy mamy gwint, ten wkręt idzie lżej. Jak dochodzi do części gładkiej, zwykle już daje większe opory. Ten frezik niweluje ten efekt. Powiększa nam ten otwór po wkręceniu już gwintu. To jest też ważne, bo gdyby to było na początku, ten otwór by nam się robił od razu za duży. Dlatego on jest w tym momencie, żeby wprowadzić gładko tą część gładką. I też wszystkie nasze wkręty ten frez rozwiercający mają. No jak co, teraz będziemy musimy zaczekać na kolegów z wiertłami, będziemy wiercić i wkręcać. Jak to było w pewnym filmie polskim, nie? Ciekawą rzecz powiedziałeś, bo wy do tych wkrętów nie potrzebujecie wiertła. Aha. No nie musimy, tak? Oczywiście, można nawiercać pod te wkręty. W konkretnych sytuacjach nawet poprawia to jakość tego połączenia. Natomiast to są wkręty, które nie potrzebują wstępnego nawiercania. Są wkręty bardzo ostre. Wiadomo, im dłuższy wkręt, tym będziemy potrzebować trochę mocniejszego urządzenia. Do cisielki FI8, do tych wkrętów, tak? Do tych wkrętów, zdecydowanie najlepiej będzie użyć zakrętarki udarowej. Bez problemu te wkręty będą wprowadzane w większych gatunków drewna bez wstępnego nawiercania. Oczywiście ważne jest też drewno. Jeżeli będzie bardziej suche, no to wiadomo, że będzie ciężej. Będzie ciężej, no. Jeżeli mamy świeże, mokre drewno, bez problemu, bez wstępnego odwiertu, jak najbardziej te wkręty będą Wam działać. Przy krótkich to już w ogóle nie ma dyskusji. Nie będzie żadnych problemów, nawet myślę, że z troszeczkę mocniejszą wkrętarką bez problemu sobie poradzicie, tak? Ale można, oczywiście, jeżeli chcecie sobie robić prowadzenie odwiertem,
no to jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać, żeby to wiertło było mniejszej średnicy. Tak. Dość ważne. Ważne, Zapisać. Zdaje się, że oczywiste, ale No. nie zawsze. Niekoniecznie. Ja o pewnych rzeczach lubię wspomnieć, bo... No właśnie, kołki do drewna To są jakby były, nie? O, kołki do drewna. Na to nie wpadłem. Jak się uprzemy, to wkręty z takim kołkiem do drewna. Coś tu jest. Kiedyś się pracowało na 2 wkrętach, czy na gwoździach i wszystkiego można było użyć. Pewnie. No ale my robimy to po to, żeby było lepiej, żeby było szybciej, żeby było solidniej. Wiadomo. Tak. Ale co najlepsze, Grzesiu, na tym właśnie na wkrętmecie tutaj to wszystko jest powkręcane, bo Leszki kupowały, tam jest na Wolskiej jest taki sklep, nie? Agrobut i tam jest właśnie ten wkrętmet, więc... No bo szło to faktycznie szło im to dużo szybciej niż... Więc przypadkowo widzisz, wcześniej już tutaj żeśmy się spotkali, no. No i w ogóle dzięki za takie wsparcie fajne. Teraz pewno będziemy się mieli, przyda. Łysy lubi kręcić, wiertarką się. No macie tu trochę towaru do zabawy jest, Będzie na co pewno. kręcać. Będzie co robić. Szczególnie wykorzystamy je przy budowie tej wiaty, co będziemy stawiać za chwilę. Wiadomo, ale to jeszcze się urodzi pewnie No. mnóstwo innych ciekawych Tak, bo ja już pomysłów. myślę tutaj o kolejnej, żeby to. I to faktycznie jakby był poliwęglan na dachu jakiś, nie? Tylko nie wiem jak ze śniegiem jeszcze, nie? Czy to śnieg coś... Nie no, to poliwęglan generalnie ma, z tego co się orientuję, bardzo niski wymóg, jeśli chodzi o nachylenie. A tu z tego co widzę, zależałoby wam Tak, chyba na tak, tym, żeby było wysoko, żeby dosyć wjechać płaskie, busem, żeby z tym nie no. jechać, bo też nie ma gdzie. Tak. Więc myślę, że byłby dobrym wyborem. To jest kwestia tylko dobrego policzenia, jakie porobić rozstawy słupów, krokwi. Też wiadomo, warto tutaj zobaczyć, co zaleca producent poliwęglanu. I jeżeli zrobimy to zgodnie z instrukcjami, to O, absolutnie nie ma a może żadnego ten, problemu. może znalazłbyś nam właśnie kogoś, kto by nam to policzył, a my tutaj w naszej spółdzielni Daremny Trud byśmy to... No bo to najważniejsze w sumie, żeby był przekrój, ja nie? myślę, że możemy spróbować, jak najbardziej. To by było w ogóle super. Jak najbardziej myślę, że będziemy w stanie z tym pomóc. Ja sobie porobię dzisiaj zdjęcia, możemy to wstępnie pomierzyć. O, no to super, nie? Od razu wiesz Tak. ile materiału, ile czegoś, bo to tak najlepiej Już byśmy ruszyć, mieli, nie? No, już byśmy mieli... Chyba tutaj. To jest około 6 tam. Ale czekaj, no mamy takiego, mamy nie? gdzieś laser, nie? O, ale dla serka to ja się nie podejmuję szukania. Zobaczymy, czekajcie. Tam stałem coś koło 6. Gdzieś tam łapie? 8. 8,3. 8,3? Widziałem. Pan. No tak, ale tu musiałoby być trochę bliżej, żeby tam właśnie, żeby jakiś deszcz spadał na nasze maliny, nie? Czyli gdzieś tutaj te słupy chyba, nie? Tutaj gdzieś... Ale co, z parkingiem chcesz to skończyć, czy gdzieś dalej Ale jeszcze? to skąd ty mierzyłeś? Bo pamiętaj, że tu jest spad. I dopiero tu moglibyśmy stawiać. Tu. Ale nie, no chodzi o to, żeby tu była woda, no bo to jak zadaczysz, to nie będzie nic Ale jak rosło, on nie? by się No, jeżeli kończył i spadek, to akurat by Kończy się podlewało. belka, no to nie musisz wypuszczać. Nie, wiadomo, możecie sobie bezokapowo zrobić. Tam Aha, Akurat na malinki będzie. no. Żeby dodatkowej pracy nie wytwarzać sobie, no to mówię, musi być tu, bo tu jest spad betonowy. On jest gdzieś dotąd. Aha, z tego. Fosfatowane. Wkręty do drewna niby, tak? A tu się okazało, że to są do karton gipsu. Tak, jak najbardziej wkręty do drewna, tu się zgadza, z gwintem do drewna, ale do mocowania płyt GK do drewna. Nie zalecamy ich do konstrukcji drewnianych. Mówimy tutaj o mocowaniu płyt, karton, gips do podłoża drewnianego, jak najbardziej to jest wkręt do tego dedykowany. Natomiast do konstrukcji drewnianych zdecydowanie wkręty hartowane, wkręty ocynkowane będą o wiele lepsze, zarówno jeśli chodzi o ich solidność, jak i ochronę korozyjną. Wkręty czarne zostawmy do suchej zabudowy. No właśnie, my tu z Łysym żeśmy kręcili. No ale cóż, będziemy teraz wykręcać, no. Zawsze jest jakaś robota. Mamy roboty znowu na 2 tygodnie. pracy. Daremny trochę. No, słuchajcie, kolega z wkrętmetu. A znaleźli mnie przypadkowo, jakieś jechałem, zrobiłem live'a, jadę Harley'em po wkręty, jakoś gdzieś tam to wyskoczyło. Teraz patrzę, 37 000 chyba wyświetleń ten live miał. No i fajnie, bo mam jakąś pomoc i no, ta wiedza o tych wkrętach też się pewnie przyda. Więc takie
Takie akcje lubię. Słuchajcie, na dzisiaj już kończę, bo już się robi późno, ja to muszę poskładać, żebyście jeszcze widzieli ten film. Do zobaczyska. Z góry dzięki za łapki, za komentarze, za rozpowszechnianie filmu, kanału. Ogromna dziękuwa dla Was. Trzymajcie się. Do zobaczyska. O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych. Że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!